Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne, koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest 9 mieczy. Ktoś może uprawiać czarnowictwo. Nie wiadomo czemu. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się król monet i to bardzo dobrze, bo on jest dosyć stabilny emocjonalnie i to też może być osoba, która chce Wam pomóc, albo osoba, która jest bardzo życzliwa i sprawia, że w jej towarzystwie czujecie się pewniej, mocniej, spokojniej. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 10 buław, karta związana z taką tutaj w negatywie syzyfową pracą i to bardzo dobrze, bo pasuje mi to do reszty. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy pokazujecie się jako królowa monet z kolei. To też jest bardzo dobrze. Już między innymi dlatego, że macie tutaj parę. Króla i królową monet. Takie dopełnienie. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest paź buław, bardzo go lubię i w tej talii. I nie tylko i wyłącznie ze względu na walory estetyczne i kolorystyczne, bo jest przepiękna ta karta, ale też jeśli chodzi o jego znaczenie, zwłaszcza w tej talii. Czego nie robić, czego unikać? Unikać króla buław z kolei, osoby, która mogłaby chcieć tutaj rządzić, która mogłaby chcieć wywierać na Was wpływ. Z przełożenia karta diabła. Ciekawy bardzo rozkład. Dużo pojawiło się, słuchajcie, buław, najwięcej chyba, a buławy są związane z trygonem ognia, czyli baran, lew lub strzelec, więc być może macie dużo do czynienia z osobami spod tych znaków, ale też widzę trygon ziemi, czyli byk, panna, koziorożec. Całkiem nieźle, bo to Wasz trygon. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta diabła. I diabeł tutaj może mówić o zależnościach, albo takim poczuciu, że coś ma nad Wami władzę, coś Was kontroluje. I myślę, że w tym tygodniu jest to dobry czas, aby pracować nad silną wolą, nad systematycznością, na przykład jeśli chodzi o trzymanie diety, uprawianiu jakichś ćwiczeń, sportu itd., itd. Ale też w ogóle mam wrażenie, że część z Was ma w swoim otoczeniu osobę, która jest krytykująca i nie wierzy w Wasze możliwości. Być może w ogóle chce tak toksycznie wywrzeć na Was wpływ i świetny tydzień właśnie na to, aby z kimś takim sobie poradzić. Przynajmniej w tym tygodniu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 9 mieczy. I ta karta jak najbardziej kojarzy się z takim czarnowictwem, słuchajcie, z takim chomikiem w głowie, który obraca się w kołowrotku i nie może wystopować. Zwłaszcza wieczorami, zwłaszcza w nocy. Ta karta mówi o takim zamartwianiu się po prostu i szukaniu dziury w całym, ale patrząc na całość rozkładu, wydaje mi się, że umiecie sobie z tym świetnie poradzić i tutaj jest powiedziane, że jest to czas stawić czoła jakimś problemom, ograniczeniom,
i wyjść z iluzji, że się do czegoś nie nadajecie, że czegoś wam się nie uda zrobić. Tutaj zobaczcie, przychodzi do was król monet, którego uwielbiam też w tej talii. W ogóle moja ulubiona ostatnio. Ale oprócz tego, że on pokazuje kogoś z waszego trygonu, więc to bardzo dobrze, bo tutaj wasza energia do was przychodzi, no to on też pokazuje kogoś stabilnego, kogoś, kto umie, że tak powiem, rozgościć się i poczuć albo bo inaczej, poczuć się pewnie i to, że on ma wpływ na to, co się dzieje dookoła niego. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I teraz tak, albo to jest osoba, która jest w waszym otoczeniu i bardzo was wspiera i wam sprzyja, już pomimo tego, że być może część z was ma tego diabła też w swoim otoczeniu krytykującego, ale tutaj też może być, słuchajcie, właśnie reprezentant, ten król monet, kogoś, kto jest wyżej postawiony albo jest autorytetem. I mi się wydaje, że nie warto martwić się rozmową z taką właśnie osobą, dlatego że nie brakuje wam nic. I jeśli tutaj mają być ważne egzaminy, rozmowy o pieniądze, rozmowy na temat szacunku, jakiegoś wsparcia, to powiedziałbym, że strach ma wielkie oczy, ale za tym strachem raczej nic się nie kryje. Tym bardziej, że zobaczcie, do przeszłości odchodzi 10 buław i to karta nie tylko związana z ambicją, ale też z taką syzyfową, żmudną pracą. I jako, że to odchodzi do przeszłości, to jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem, że właśnie strach ma wielkie oczy, ale tak naprawdę powiedzmy ograniczenia, jakie sobie sami nakładacie albo inni wam wytykają, wcale nie są takimi nie do przeskoczenia. Nie jest tak trudno, jakby się wydawało. I tu jest tak naprawdę też powiedziane, że zamiast się martwić, albo zamiast planować, albo odkładać czegoś na później, trzeba po prostu podziałać i w ogóle rozpocząć, nawet małymi krokami działać, bo warto, bo nie ma tutaj przeciwwskazań. Momentu. Tutaj wybaczcie, zadzwoniłem słomką metalową o szklankę i teraz wy pojawiacie się, pokazujecie się jako królowa monet. Ona jest nazywana małą cesarzową. Zobaczcie, ona tutaj tak bardzo z taką troską i z uznaniem trzyma tę monetę jak dziecko i ona jest z kolei kimś, kto zna swoją wartość, kto jest w energii obfitości, z kimś, komu wiele nie brakuje. I to jest bardzo ważne, bo w tym tygodniu umiecie tak jakby zejść na ziemię, sprowadzić siebie do pionu i zdać sobie sprawę, że niczego wam nie brakuje. Doceniacie siebie. Po prostu. I tutaj też jest powiedziane, że w ważnych rozmowach z ważnymi dla was osobami, czy z szefostwem, czy z kimś wyżej postawionym, to wy tutaj właśnie pokazujecie się jako osoby takie uziemione i spokojne. Czyli nawet jeśli tutaj są jakieś w głowie ograniczenia i ten chomik w głowie, to wynika tylko i wyłącznie z jakiegoś lęku lub strachu, który nie ma zasadności. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. Niczego wam nie brakuje. W Radzie jest paź buław. Przepiękny, w ogóle jakie ma kowbojki. On mówi w ten sposób. Działaj, staraj się, rozmawiaj, wysyłaj listy, rozpocznij jakąś drogę. Nie myśl tylko o ograniczeniach, ale przede wszystkim o tym, co dobrego możecie spotkać. I zachęcam was do sprawdzania czytań miesięcznych i też na lato, bo tam jest czytanie a propos tego, co nowego przyniesie lato. Też jest czytanie a propos przekazu do wszechświata, więc może tam będzie więcej, dopełnienie tego czytania. Paź buław też mówi o tym, żeby nie obawiać się tak jakby takich starć i ważnych rozmów. Po prostu podejście też do tego na wesoło, czego nie robić, czego unikać. Tutaj jest król buław, który jak najbardziej może mówić o baranie lwie lub strzelcu, ale w połączeniu z diabłem
Tu jest powiedziane tak, żeby nie unikać osób, których na pierwszy rzut oka trzeba się bać. Tutaj nie trzeba wcale się bać, bo wam niczego nie brakuje w starciu z nimi. Ale też jest powiedziane, żeby właśnie nie wymyślać sobie ograniczeń, nie być dla siebie zbyt takimi szorstkimi, no bo to w ogóle się nie opłaca tak naprawdę. Co jeszcze? Myślę, że tyle. Panujcie też nad emocjami i zastanówcie się, czy myśli czarne, które do was przychodzą, czy one na pewno mają zasadność, czy po prostu są takim automatem, z którym da się sobie poradzić i da się z nimi poradzić, z tym automatem da się poradzić. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.